Ladies and gentlemen, good early afternoon. I am a dentist from Croatia, but I have my office in Switzerland because my parents are Croatian. So unfortunately, I don't know any word in Polish, but so I will present you our works now in English. And if you need some translation, we can do it for you instantly. If you have any questions, because we had to manage in 1 hour everything we do with the 2 wavelengths in our office. So maybe if it's a little bit longer, I'm here at the end for all of your questions. So we can speed up a little bit and see what it is. We started with lasers 20 years ago, and our actual question is this the state of the art also for dentistry, or is it just a thing more, a fashion effect, and this is all? Mam pytanie, czy Państwo potrzebują, żeby tłumaczyć wszystko, czy tylko jakieś... But I can say today... Słucham? Okej, czyli tak, pan doktor prowadzi praktykę w Zurychu, korzysta głównie z 2 długości fali i w tej prezentacji postaramy się pokazać aktualny stan wiedzy na temat zastosowań laserów w stomatologii. Today, if we compare to the past, we have the scientific evidence to all the indications we use in the practice in our office. That's very important for us. It's even more important for our patients and for the background, so that we don't know exactly what we're doing every day in our office. We cover about 80%. I'm a general dentist. We do everything except orthodontics, and we cover about 80 to 85% today of all our stomatologic indications with laser assisted or laser full. Pan doktor opiera wszystkie swoje zabiegi na aktualny stan wiedzy, na badaniach naukowych i laser w praktyce pana doktora jest wykorzystywany w 85% przypadków, z którymi ma do czynienia. I will just show you a little bit of basics that you understand what happens between us and the tissue of the patient. Then we will have a big part for oral surgery. For the general dentist, we have a very interesting new part for endodontics and periodontology. And we have a little bit of conservative and aesthetics, because this field is already used in dentistry, laser-assisted dentistry, for now at least 10 years. And we have a little bit of photobiomodulation just to show you the very positive side effect of every one of our indications for laser therapy. Czyli prezentacja rozpocznie się od przedstawienia podstaw. Can you switch to previous? Rozpocznie prezentację od przedstawienia takich podstaw, od zasad oddziaływania lasera z tkanką. Następnie będziemy przechodzić przez kolejne dziedziny stomatologii: endo, periodontologia, stomatologia zachowawcza, estetyczna, chirurgia i wspomnimy także w kilku słowach na temat fotobiomodulacji. What is every day's important thing is to know that the people always ask about parameters. We have parameters from our distributors for every kind of laser, but we have to judge the daily consistency and color of the tissue before we treat it. Living in Zurich, we have a lot of people from all over the world, so we also have Indian, Afro-American, etc. So we also have to take consideration the pigmentation of the tissue of these populations before we start to treat our patients. Our settings are made for all of us Caucasians, but we have also to rely the tissue, the daily tissue consistency before we start the treatment, the day of the treatment itself. Czyli tak, nie ma czegoś takiego jak jedne standardowe ustawienia lasera w terapii, ponieważ zawsze te ustawienia powinny być przystosowane do pacjenta. Na przykład jeżeli robimy zabiegi na tkance miękkiej, musimy zwrócić uwagę na fototyp pacjenta. Także to, co dostajemy od dystrybutora, od producenta lasera, jest tylko punktem wyjścia, na podstawie którego dobieramy do każdego pacjenta parametry. So if we start with this, I would like to start with 2 emergency cases or 2 simple cases from our office to
to start in it directly to the daily work, so you see what happens in our office. The first case we have here to change in the first quadrant all these old amalgam fillings combined with white fillings, resin fillings, and with CAD-CAM CEREC substitution with porcelain. Czyli tutaj mamy przypadek, w którym zostały usunięte wypełnienia amalgatowe i zastąpiono je wypełnieniami kompozytowymi i to wszystko było wspomagane urządzeniem CEREC, skanerem do zębów. So we see that with one wavelength, the erbium wavelength, I do all this work. So I treat dental tissue, soft tissue, maybe some bone for the biological width. I make a pulp capping and I do the final conditioning before we use the resin and before we start our work with CEREC. This is the final work, composite and CEREC at the same patient. So 27 months later, we still have a very stable situation, and we can also say that the pulp capping in this case was very successful. So what we did with one wavelength, the erbium wavelength gingivectomy, maybe a little bit of bone, cosmetics too. We decontaminate anytime with every laser all the operative field area. We do the biomodulation, and we did some pulp capping in this case. You see it here, coagulated this part of pulpa. Again, we decontaminate the surface of the pulpa, and we do also some so-called low-level biostimulating energy on this kind of area, which we call today photobiomodulation. Czyli tak, jedna długość fali 2940 nanometrów, to jest laser erbowo-jagowy, została wykorzystana do gingiwektomii, osteotomii, do dekontaminacji, biomodulacji tkanki i tutaj również wykonano przykrycie miazgi wspomagane laserem. Odkażenie zostało dokonane przy pomocy właśnie tego lasera erbowo-jagowego. If you change and go to a totally different case, this was an emergency who came in the morning in the office, and you see all the problems he have. There is some periodontology, there is some extraction, and there is some other little problems like the stress created herpes he had this morning too on his lower right lip side. If we start our treatment, we have to think about how the tissue is in these days, and the NDX wavelength which goes to the pigmented tissue for the decontamination and for the bacteria killing needs dark tissue. But if we have artificial darkness in the operative area, then first we have to remove it, because otherwise our laser doesn't go completely into the area of operation, but will be absorbed by these pigments caused by consumption of wine or coffee or so, and this has to be removed before we start this kind of treatment with deep working lasers. Ok, czyli tutaj mamy zastosowanie drugiej długości fali, bardzo popularnej w stomatologii, to jest laser neodymowo-jagowy o długości 1064 nanometry. Jest to laser, który ma bardzo dobre właściwości sterylizujące tkankę, penetruje głęboko i tutaj w tym przypadku została wykonana procedura usunięcia tego przebarwienia na dolnych zębach. Następnie wykonano zabieg periodontologiczny i również chirurgię oraz wyleczono opryszczkę, która została wygenerowana przez wirus, który dzięki temu laserowi możemy po prostu zniszczyć lokalnie. So we work with two different wavelengths, like the title is erbium YAG and NDYAG. Erbium YAG, it's a very superficial laser which is absorbed primary in water, and our body has different quantities of water, so we can modulate with the energy the quantity of water we want to absorb, and so we can target the tissue we want to treat without hurting the tissue around. And then we have the deeper working lasers like the NDYAG and also the diode. They go deep in the tissue inside. They will be absorbed first by melanin, by pigments, and by the hemoglobin part. So it will target the heavy vascularized tissue and the bacteria all around to kill them selectively. Tutaj pan doktor prezentuje wykres absorpcji światła laserowego na różnych składnikach tkanki.
I w przypadku lasera erbowo-jagowego jest to laser, który ma najwyższą absorpcję na wodzie. W związku z tym, że ta absorpcja jest bardzo duża, ten laser działa powierzchownie, czyli możemy być bardzo precyzyjni przy powierzchownych pracach. Natomiast w przypadku lasera neodymowo-jagowego tutaj jest znacznie niższa absorpcja i absorpcja głównie odbywa się na melaninie, hemoglobinie i jest pewna absorpcja na wodzie, natomiast jest ona znikoma. Dzięki temu, że ta absorpcja jest niższa, możemy właśnie dysponować większą penetracją tego lasera. And this is also the basic of every treatment. So with these two wavelengths we choose our indications. Czyli w zależności od tego, jakie są wskazania, możemy sobie dobrać laser dokładnie do tego wskazania, z którym mamy do czynienia. So about the tooth which was lost, we extracted him and we cut just the crown, which we splintered in the back. We could perform this all with the erbium yak wavelength. Then we start the decontamination, the deep decontamination of the pockets for the periodontal acute problems in this emergency. Czyli tak, tutaj został zastosowany laser neodymowo-jagowy w celu sterylizacji kieszonki dziąsłowej. Tam był stan zapalny związany. Did you extract this teeth before? Yes, before we splintered and then we cut it here with erbium, and then the coagulation was done with low level. So, but we will see it here also. So you see here there was the coagulation, then we made the low level therapy to stabilize the coagulation. So we do inside the wound we do nothing anymore. We decontaminate and biomodulate with the erbium or with the NDX wavelength. Like here, there is a stabilized coagulum, so we don't do any medications anymore inside. Czyli tutaj przy pomocy lasera możemy jednocześnie koagulować i sterylizować tkankę miękką. If you go to a total different problem, which is this herpes coming in this morning for his stressful situation, then we use today also the NDX wavelength, which works in the deep into tissue. We want to target the virus which is at the end of the nerves, and so we have a non-contact scanning mode to target this virus and also to dry the herpes lesion itself. And the best thing is to get it the first and the second day of the symptoms. Czyli tutaj pacjent, który się zgłosił, miał, ta opryszczka wyszła tego samego dnia rano, to było wszystko związane ze stresem. I leczenie polegało na przemiataniu wiązką laserową przez miejsce, w którym wystąpiła opryszczka. I tak, działanie było termalne poprzez absorpcję światła przez wirus. I druga właściwość lasera to jest pewne takie przygaszenie tej zmiany, która tutaj wystąpiła. A jaka dawka, mogliśmy wiedzieć? Jaka dawka? What was the parameter? There are parameters. I give you that at the end because it depends a little bit on the day of treatment. Okay. To już na koniec prezentacji pan doktor szczegółowo omówi parametry. This was the day after, the second day of treatment. It was already the end of the first day of treatment must be the painless. So no more symptoms of pain on the first day of treatment. And the second day it's already going back and it's already quite dry. Czyli już po zabiegu ustępują dolegliwości bólowe, natomiast na drugi dzień widzimy, że zmiana zaczyna zanikać. Unfortunately, the second day he had the better herpes situation here, but he had another herpes on the other side, which has to be treated on a more major field because it was already also on the skin. We treated it the same way with the scanning method with the NDX like the other one, and then we have the follow-up on this, say also on day 3 and day 8, and he was completely painless already the day 1 of the appearance of the second herpes. Ok, czyli tak na drugi dzień pacjent się zgłosił z opryszczką w lewej części i leczenie dokładnie tak samo wyglądało. Pod koniec tego dnia, w którym wystąpił drugi jakby rzut tej opryszczki, nie było dolegliwości bólowych i mogą Państwo obserwować, jak to wszystko wyglądało w kolejnych dniach po zabiegu. And this is the follow-up of the first herpes on the different days of healing. So if you go back shortly to the basics,
Those are some picture of a mosaic of the so-coherent, incoherent light. It's a mosaic of different wavelengths, which are chaotic for us. Is an